Cześć! Tym filmem rozpocznę krótką serię zmagań z łazienką. Rozplanuję i położę przewody elektryczne, pokażę jak osadziłem stelaż pod WC, zrobię zabudowy z płyt GK, zamontuję baterię podtynkową oraz parę innych rzeczy. Zapraszam na film. Zaczynam od rozplanowania. Wstępnie skręcam i przystawiam stelaż pod WC. Nanoszę jego rozmieszczenie na ścianę. Na tą chwilę nie musi to być super dokładnie. Następnie zaznaczam miejsce, w którym będzie stała szafka łazienkowa z umywalką. Podobnie robię z lustrem oraz gniazdkami. Robię to z dwóch powodów. Po pierwsze, muszę położyć elektrykę, a w tym gniazdka i zasilanie lustra. Po drugie, chcę, aby fuga była ułożona symetrycznie i nie było żadnych docinek po 2 cm na bokach czy pod sufitem. Znając wymiary płytek, można to spokojnie oszacować. Zacząłem od tej ściany, bo będzie tutaj najwięcej wiercenia w kaflach. Fugę poziomą warto już na tym etapie sprawdzić z innymi ścianami. Czy nie wyjdzie na przykład pół centymetra nad parapetem, tuż nad wanną albo w innym niekorzystnym miejscu. Osobiście nie lubię, jak fuga przechodzi przez na przykład gniazdka, a tym bardziej, gdy nie jest to jego środek. Po prostu kuje mnie to w oczy. Fugi pionowe również rozmierzam, ale w ich przypadku każda ściana może mieć niezależne rozmieszczenie i nie będzie to aż tak rzucało się w oczy. Jak widać na tym zdjęciu, mam zaznaczoną szafkę, lustro, zabudowę pod WC, gniazdka, a to są miejsca krzyżowania się fugi poziomej i pionowej. Mając wszystko rozmierzone, biorę się za elektrykę. Nawiercam koronką otwory pod puszki. Nanoszę linie pomocnicze, żeby w miarę równo zrobić bruzdy pod przewody. Następnie biorę się za podkuwanie. Ta linia w górę to zasilanie lustra. Natomiast w dół to miejsce na przewód do czujki zalania. Na słupku podkuwam na płytce jak się da, żeby go niepotrzebnie nie osłabiać. Tyle, żeby delikatnie schować przewód. Jak wszystkie bruzdy wykute, to je obmiatam i gruntuję. Następnie kładam przewody przy użyciu blaszek aluminiowych. Tak jak już kiedyś pokazywałem. Mimo że będą tutaj kafle, to i tak dla wygody zaklejam bruzdy tynkiem. Nie robię tego zbyt dokładnie. Chodzi mi tylko o to, żeby później w miarę równo nanosić klej na kafle. Na tym etapie osadzam też puszki elektryczne. Wysuwam je trochę ponad centymetr, ale to zależy od krzywizny ściany i grubości płytki z klejem. Ja wolę dać ją trochę głębiej, niż później ciąć to, co wystaje nad płytkę. W międzyczasie, jak tym wysycha, można wziąć się za hydroizolację pod stelaż. Ogólnie nie jestem zadowolony z tego, jak to zrobiłem w tym miejscu. Niestety rura od pionu wentylacyjnego nie ułatwia tego zadania. Odciąłem narożniki z zapasem kilku centymetrów za docelową zabudowę. Zakleiłem wszystko specjalną masą przeznaczoną do hydroizolacji łazienek. Nie smarowałem ściany za stelażem, bo i tak nie udałoby mi się zachować ciągłości izolacji. A tak, jest szansa, że jak coś się będzie działo, to dowiem się o tym po plamie na ścianie w sąsiednim pokoju. W tym narożniku będzie stała wanna, a za nią mamy małą wnękę. Posłuży jako półeczka. Odrysowałem sobie linię na 60 cm od posadzki, bo wstępnie na tej wysokości miała być wanna i półka. Później w trakcie prac koncepcja się zmieniła, ale wszystko w swoim czasie. Zabudowa będzie z płyt GK. Odmierzając miejsce pod stelaż, pamiętam o grubości płyty. Do ściany przykręcam profile za pomocą kołków szybkiego montażu, natomiast do łączenia ich między sobą używam tzw. pchełek. Daję dodatkowe wzmocnienia z profili CD60 i przykręcam zieloną płytę GK. Tuż obok półeczki będzie bateria podtynkowa, za którą właśnie się zabieram. Na ścianie pozaznaczałem sobie wcześniej miejsca, gdzie będzie wanna oraz fuga pozioma i pionowa. Jak wspomniałem wcześniej, nie lubię, jak spoina przechodzi mi przez gniazdka, wylewki i inne podobne punkty. Staram się wyznaczyć środek między spoiną a krawędzią. Biorę poprawkę na to, że z boku przyjdzie jeszcze płytka szlifowana na kąt 45 stopni. Odrysowuję wszystko na ścianie, łącznie z uchwytem na słuchawkę i wylewkę. Przy układaniu instalacji wodnej był plan, żeby zrobić wylewkę na wannie. Plan się zmienił, a rury zostały przed ścianą.
Dlatego teraz muszę wykuć nie tylko miejsce pod mieszacz, ale też schować rury przyłączeniowe. Miejsce zaznaczone do wycięcia nawiercam koronką. Jak osiągnę odpowiednią głębokość, usuwam resztki przecinakiem. Gotowy otwór zagruntowuję, a w międzyczasie, jak grunt wysycha, przykręcam kolanka z przejściem na PEX do mieszacza. Na początku chciałem to zrobić z miedzi, ale zostały mi kawałki rurek i kształtki po kotłowni, więc robiłem z tego, co mam. Nie przykręcam go od razu na gotowo do ściany. Najpierw skręcam ze sobą wszystkie elementy, zaczynając od przyłącza zimnej i ciepłej wody. I don't work with others, they just slow me down and my progress suffers. It's not you, it's me, but really I just work much better when I'm free. I don't do things for the hell of it, I do things that I do for the benefit. I make moves that'll make me relevant. I've been telling them, you just gotta work hard, play hard, punch that race card, move fast, take charge, do that, make hard, move past fake cards, lose that hate card and never give up when the gun goes. Jak mam wszystko poskręcane, zabieram się za mocowanie do ściany. Zaznaczam i nawiercam otwory pod kołki. Przykręcam wszystko do ściany, zwracając uwagę na pion i poziom każdego elementu. Przy mieszaczu ułatwia to taka mała poziomiczka, umieszczona na fabrycznej zaślepce. W punktach po bokach wkręcam kawałek metalowej rurki, aby dokładnie to ustawić. Inaczej wylewka mogłaby wychodzić ze ściany pod dziwnym kątem. Na koniec daję zaślepki z uszczelką i zalewam wszystko wodą w celu sprawdzenia szczelności. Tutaj podgląd z bliska, jak to wyglądało na tym etapie. Widać, że punkty pod wylewkę i słuchawkę wyszły mi trochę szerzej niż planowałem. Dla mnie wystarczy, że są w jednej linii i zachowują symetrię. Na następny dzień wszystko suche, więc biorę się za piankowanie. Przykręcam taśmę perforowaną, aby pianka nie wypchnęła mi rur na zewnątrz. Na tym etapie bateria podtynkowa skończona. Teraz biorę się za montaż i zabudowę stelaża pod WC. Wstawiam go na miejsce i podłączam do kanalizacji. Warto to łączenie nasmarować chociażby płynem do naczyń, żeby łatwiej wchodziło. Sprawdzam poziomy i kąty, a następnie skręcam dystanse i zaznaczam miejsca pod kołki oraz profile przyścienne. Przy okazji zabudowy WC robię też słupek, aby zakryć rurę od pionu wentylacyjnego. Na tym etapie trochę żałowałem, że nie ciągnąłem jej na zewnątrz budynku. Miałem przez nią trochę dodatkowej roboty przy wykończeniu łazienki. Profile U montuję jak zawsze przy pomocy kołków szybkiego montażu 6x60. Natomiast do stelaża były w zestawie znacznie mocniejsze. Zanim nakręcę na to płyty, podłączam zimną wodę do zbiornika. Użyłem tutaj mosiężnej przedłużki i specjalnego zaworu dołączonego wraz ze stelażem. Wsuwam go w fabryczny otwór i przykręcam wężyk elastyczny. Odkręciłem wodę i pozostawiłem dla pewności na kilka godzin, aby sprawdzić szczelność. Nie było żadnych niespodzianek na tym etapie, więc zabrałem się dalej za zabudowę. Tutaj będzie klasyczna półeczka. Jak będzie poziom, to super, ale niewielkie odchylenie będzie można jeszcze skorygować samymi płytkami. Przyścienne profile nie stanowią problemu, ale trzeba też jakoś zrobić stelaż w miejscu narożnika. Przykręcam go do sufitu podwieszanego za pomocą specjalnych kołków do pustych przestrzeni. Przewidziałem to już na etapie robienia konstrukcji i dałem w tym miejscu dodatkowe wzmocnienie. Widać je na tym zdjęciu. Następnie przykręcam narożniki, które zrobiłem z dwóch skręconych ze sobą pchełkami profili U. W kolejnym kroku przykręcam do stelaża frontową płytę. Robię to przy pomocy wkrętów samowiercących. Starannie sprawdzam miejsca, w których chcę wiercić, żeby nie przebić żadnego istotnego elementu, np. zbiornika na wodę. Jak widać, płyta jest trochę wyżej od półeczki. To dlatego, że przykręcam do niej też profil od zabudowy maskującej rurę. Dzięki temu łatwiej będzie mi zachować ciągłość oraz pion. Na koniec odetnę nadmiar płyty nożykiem. Dokręcam teraz wzmocnienia poprzeczne na słupku. W pierwszej kolejności daję płytę na półeczkę i dosuwam ją do słupka. Dzięki temu płyta przechodząca na pion wentylacyjny będzie miała dodatkowe podparcie. Na tym etapie zmagań kończę bieżący film. W
W kolejnej części będą dalsze prace z wykończenia łazienki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Someone that you would wanna cross.